Jesteśmy w Henrykowie. Odwiedzamy pocysterski klasztor z XIII wieku. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów barokowych na Śląsku. Ten ogromny kompleks przeszedł gruntowną termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła. Znajdujemy się w klasztorze Księgi Henrykowskiej, w jednym z najsławniejszych zabytków Dolnego Śląska. W 1228 roku przybyło tutaj kilkunastu zakonników z Lubiąża, aby na totalnie nieprzyjaznej ziemi, bagnistych terenach zbudować jeden z najpiękniejszych klasztorów na Śląsku. Cystersi przez lata swojego pobytu tutaj rozwinęli niesamowicie tę ziemię. W tym miejscu zostało zapisane pierwsze zdanie w języku polskim. Zdanie zapisane w Księdze Henrykowskiej, które brzmi: daj ut ja pobrusza, a ty poczywaj, to znaczy daj, ja będę mielił ziarno, a ty sobie odpocznij, co wypowiedział zubożały rycerz Boguchwał do swojej żony, która potrzebowała pomocy. W klasztorze, który od wieków słynął z nowoczesnych rozwiązań, bo takie przynosili cystersi, skorzystaliśmy z innowacyjnych źródeł odnawialnej energii, które mam nadzieję, że nawiążą do tych tradycji cysterskich, które zawsze niosły ze sobą nowość, a także ekologię. Wspomniana ekologia to konkretnie nowoczesne rozwiązania, które dostarczają do budynków ciepło i ciepłą wodę użytkową. Jesteśmy w jednej z 3 maszynowni pomp ciepła w obiekcie kompleksu zabytkowego klasztoru w Henrykowie. Ta maszynownia składa się z kaskady pomp ciepła do zastosowań komercyjnych. Jak Państwo widzicie, zajęło to niewiele miejsca, ponieważ to jest konstrukcja kompaktowa, w której zlokalizowane są pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła oraz zaawansowany układ chłodniczy pompy ciepła rozbudowany o technologię gorącego gazu na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizujemy te nagrania w celu pokazania dobrych praktyk zastosowania pomp ciepła nie tylko w nowym budownictwie, ale również modernizowanym, takim, gdzie by ktoś pomyślał, że nie da się zastosować pomp ciepła ze względu na ich stosunkowo niskie temperatury zasilania. I ktoś by pomyślał, nie ma rozwiązania systemowego, a jest, bo są układy biwalentne. W naszym przypadku zastosowaliśmy mieszany, połączenie biwalentnego równoległego z alternatywnym. Druga maszynownia pomp ciepła ma taką samą zasadę działania, tylko o mniejszej mocy. A trzecia maszynownia pomp ciepła pracuje w systemie monoenergetycznym, gdzie źródłem szczytowym jest kocioł elektryczny. Podsumujmy. Obiekty, które zmodernizowano to klasztor główny o powierzchni niemal 7000 m2, który zasila kaskada 4 inwerterowych pomp ciepła połączonych ze źródłem szczytowym. Dom Pomocy Społecznej Caritas o powierzchni niemal 3500 m2, który zasila obecnie kaskada 2 inwerterowych pomp ciepła połączonych z kotłem olejowym. Sala gimnastyczna i aula klasztornych placówek edukacyjnych o powierzchni 860 m2, zasilane inwerterową pompą ciepła połączoną z kotłem elektrycznym. Jako firma inżynierska podjęliśmy się zadania termomodernizacji obiektu w Henrykowie. Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło termomodernizowanych obiektów jest to moc ponad 800 kW, z czego ponad 500 kW jest zainstalowane w pompach ciepła, które są zasilane z dolnego źródła. I mamy tutaj 130 odwiertów po 100 metrów, jest 5 studni podsekcyjnych i jedna główna studnia zbiorcza, z której to ciepło glikolem jest przesyłane do 3 obiektów: do klasztoru głównego, do oficyny zachodniej i do sali gimnastycznej za aulą. Przeprowadzenie tej wieloskalowej inwestycji wymagało sprawnej współpracy producenta, projektanta i wykonawcy systemu grzewczego. Prawdziwym wyzwaniem podczas przeprowadzania prac było wykonanie odwiertów pod dolne źródło. Zostaliśmy zaproszeni przez generalnego wykonawcę do przygotowania projektu dolnego źródła pomp ciepła. Dolne źródło ma tutaj 13 000 metrów, jest wykonane jako 130 otworów 100-metrowych. Miejsca odwiertów miały być wykonane na tym ogrodzie pocysterskim, który jest wpisany do rejestru zabytków. Prace wykonywane tutaj wymagały zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na prace archeologiczne. Całe zasilanie dolnego źródła jest wykonane z tego pola. Z tego pola są zasilane 3 węzły ciepła i dlatego też
dużym wyzwaniem inżynierskim było odpowiednie policzenie oporów przepływu oraz zaprojektowanie studzienek, odpowiednich średnic. Prace były wykonywane prawie 8-9 miesięcy. Dolne źródło zostało zaprojektowane w sposób zapewniający pełny dostęp do energii z ziemi, odnawialnej energii z ziemi, która zasila pompy ciepła w 3 węzłach ciepła w klasztorze. Przyjrzyjmy się chwilę dokładniej systemowi, jaki tu pracuje. Znajdujemy się w jednej z 3 maszynowni pomp ciepła, które zasilają budynek w ogrzewanie w ciepło do celów ogrzewania w tym budynku płaszczyznowego. Jest to ogrzewanie podłogowe w sali gimnastycznej i auli, ciepła technologicznego do zasilania 3 central wentylacyjnych. Przed termomodernizacją obiekty były ogrzewane kotłami olejowymi. Były to kotłownie już wysłużone, bo ponad 25-letnie, więc wszystkie urządzenia, kotły, pompy obiegowe nadawały się do wymiany, stąd zadanie polegało na kompleksowej wymianie źródeł ciepła. W części pomieszczeń zdecydowaliśmy się na wymianę istniejących grzejników i zwiększenie mocy po to, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać pracę pomp ciepła w układzie mieszanym. Pompy ciepła dostarczają moc grzewczą, wykorzystując 2 źródła ciepła. Jednym źródłem ciepła jest pompa ciepła wraz z dolnym źródłem ciepła w postaci gruntowego, pionowego obmienika ciepła oraz źródło szczytowe w postaci kotła olejowego. Pompy ciepła pracują w układzie mieszanym. Do pewnej temperatury zewnętrznej pompy ciepła pracują same, a po przekroczeniu tej temperatury wspomagane są źródłem szczytowym. Ale istnieje też taka temperatura, gdzie jest niewystarczająca temperatura zasilania z pomp ciepła, czyli powyżej 65 stopni Celsjusza i wtedy system jest alternatywny. Pompy ciepła się wyłączają i załącza się tylko i wyłącznie źródło szczytowe. Te źródło szczytowe pracuje niewiele godzin w skali roku, tylko szczytowo przy temperaturach między minus 15 a minus 20 stopni Celsjusza temperatury zewnętrznej. Jak widać, obniżenie kosztów eksploatacyjnych, nawet historycznych obiektów jest możliwe i wykonalne. Przy wyborze technologii pomp ciepła kierowaliśmy się przede wszystkim naszą wiedzą i doświadczeniem technicznym i dobieraliśmy rozwiązania, które będą miały najlepsze parametry pracy, a mianowicie pełną modulację mocy. I tutaj mamy każde urządzenie z modulacją od 25% do 100%. Jak mamy kaskadę, to mamy tą modulację na dużej kotłowni od 21 do 350 kW w pompach ciepła plus kocioł olejowy szczytowy, więc ta modulacja jest pełna. Kierowaliśmy się również parametrami pracy instalacji. Wspomniana pompa ciepła ma modułową automatykę, która pozwala to urządzenie zastosować do wielu przypadków. Do grzania, do chłodzenia pasywnego, aktywnego w systemach jak i 4-rorowych, jak i również podgrzewu wody basenowej. Więc kompaktowa konstrukcja daje nam szerokie możliwości nie tylko zastosowania w nowym budownictwie, jak i również modernizowanym i w ciasnych miejscach, jakim jest przykładem to miejsce. A przy okazji prac budowlanych można również natrafić na niespodzianki. Podczas prac napotkaliśmy kilka ciekawych aspektów. Archeolodzy naprawdę mieli dużo pracy. Zostały znalezione artefakty z XVII wieku, XVIII wieku oraz ziemianka sprzed kilku tysięcy lat, która prawdopodobnie była kiedyś zamieszkana. Na szczęście prace te nie wywołały żadnych dużych opóźnień. Współpraca z archeologami była na najwyższym możliwym poziomie i mam nadzieję, że wszędzie w Polsce na takim poziomie może to być stosowane. Klasztor w Henrykowie jest doskonałym przykładem, że to, co wydaje się niemożliwe do zrealizowania, jak montaż pomp ciepła w historycznym obiekcie, jest realne, jeśli realizuje to sztab doświadczonych projektantów i wykonawców przy współpracy producenta układu grzewczego.